Dziś pogadamy o filtrach do dronów, a dokładniej o filtrach ND od Freewella. Tradycyjnie pozwolę sobie wyjaśnić, że nie jest to film sponsorowany. Co prawda Freewell wysłał mi te filtry do testów, ale w żaden sposób tego filmu nie autoryzuję, czyli mówię co chcę. Dla niewtajemniczonych zaczniemy od szybkiego wyjaśnienia, po co w ogóle są filtry ND i dlaczego miałby ktoś zakładać je na swojego drona. I skupię się wyłącznie na robieniu filmów, bo filtry w fotografii to zupełnie osobny temat. I jedyne co dziś Wam powiem to, że w 98% przypadków filtrów ND w ogóle w fotografii z powietrza nie będziecie używali. Filtry ND służą do ograniczenia ilości światła, które wpada na sensor kamery naszego drona, gdy nagrywamy w jasnych warunkach oświetleniowych. No i teraz użyję tego mega popularnego stwierdzenia, że filtry ND to takie okulary przeciwsłoneczne o różnym stopniu przyciemnienia dla naszego drona. Filtry ND oznaczane są numerkami, na przykład ND16 i jedyne co powinniście wiedzieć, że im wyższy numerek, to tym więcej światła wytnie ten filtr. Ale po co wycinać to światło stosując filtry, skoro ekspozycję obrazu można obniżyć, skracając czas naświetlania lub ustawiając tryb auto w dronie i dron zrobi to za nas. A po to, bo ustawienie właściwego czasu otwarcia migawki sprawia, że ruch jest taki naturalnie płynny, zgodny z tym, co zresztą widzi nasze ludzkie oko. No i zgodnie z zasadą 180 stopni powinniśmy ustawić czas naświetlania równy dwukrotności klatkarzu naszego filmu, czyli jeśli nagrywamy w 25 fps, to czas naświetlania ustawiamy na 1/50. No i jeśli jest jasno i nie możemy ustawić tej wartości, bo będziemy mieli prześwietlone ujęcie, to wtedy właśnie wrzucamy filtr ND do naszego drona i możemy się zbliżyć do tej wartości lub ustawić konkretnie tą wartość. Teorię to sobie może każdy przeczytać, więc pokażę Wam teraz na przykładzie, o co w tym chodzi. Jeśli zazwyczaj nagrywamy jakieś ujęcia, nie wiem, krajobrazów z bardzo dużej wysokości, no to tam nie będzie jakiegoś dynamicznego ruchu i to rozmycie obrazu nie będzie występowało. Zobaczcie jednak na to ujęcie. Było bardzo jasno, więc musiałem ustawić bardzo krótki czas naświetlania. Wieża na pierwszym planie jest w centrum kadru, ale przez ten ruch drona całe tło bardzo szybko się przemieszcza. No i jeśli zatrzymamy dowolną klatkę z tego filmu, to zobaczymy, że tło jest ostre. I to jest właśnie to, o czym Wam mówiłem. Nasze oczy nie rejestrują tak ruchu i dlatego to wygląda tak sztucznie. I spójrzcie dla porównania na drugie ujęcie. Tu założyłem filtr ND32 i dzięki temu, mimo że było jasno, mogłem ustawić czas naświetlania 1/50. I zwróćcie tu uwagę na to tło, które podczas ruchu ładnie nam się rozmywa. I jeśli zatrzymamy sobie dowolną klatkę z filmu, to widzimy, że to tło ma takie naturalne rozmycie wynikające właśnie z ruchu. I po to stosujemy filtry ND. Czy warto się w to bawić? Jeśli latacie dla samej przyjemności z latania, albo żeby sporadycznie nagrać sobie pamiątkę z wakacji, to nie kupujcie filtrów ND, bo nie będą Wam potrzebne. Jeśli natomiast zaczynacie się wkręcać w robienie coraz ładniejszych ujęć, no to jak najbardziej tak. I to nie przypadek, że nawet DJI w niektórych zestawach Flymore Combo zaczęło już dorzucać filtry ND. I też te filtry ND będziemy dzisiaj brali do porównania. I to właściwie tyle słowem przydługiego wstępu. Zestaw, który będę dziś omawiał, to 4-pak Bright Day i te konkretnie filtry przeznaczone są do drona R2S. Ale jeśli macie innego drona, to nie wyłączajcie tego filmu, bo Freewell produkuje do innych dronów też filtry. Jeśli macie na przykład Mavica Mini, no to zakładam, że optyczne właściwości tych filtrów będą takie same. Filtry przychodzą w takim solidnym etui zamykanym na magnes. Jest też w zestawie ściereczka z mikrofibry. Jakościowo zestaw prezentuje fajny poziom. Jeśli chodzi o wartości filtrów, to zestaw zawiera 8, 16, 32 i ND64 i w porównaniu z filtrami z zestawu Flymore Combo, no tam filtry zaczynały się od 4, a kończymy na 32, więc w tym omawianym dziś zestawie brakuje tak jakby 4, ale za to mamy 64. 4 może się przydać, gdy nagrywamy chwilę po wschodzie słońca, kiedy jest jeszcze ciemno, ale jednocześnie już trochę jasno. Za to 64, który jest w tym zestawie, a nie ma go w paczce od DJI, no przydaje się, gdy mamy ostre słońce
południe, latem, no i wtedy 32 może być trochę za mało. Sami najlepiej wiecie, w jakich warunkach częściej nagrywacie i czy 64 będzie Wam przydatne. I jeszcze ważna rzecz, te filtry od Freewella są polaryzacyjne, stąd to oznaczenie ND.pl. Filtry polaryzacyjne ograniczają odbicia, na przykład od tafli wody albo od śniegu i będą też trochę zwiększały nasycenie koloru. I dlatego w tych filtrach mamy takie też pierścienie, żeby dostosować ten efekt polaryzacji do odpowiedniego kąta padania światła. Oczywiście na ile to możliwe w momencie startu, no bo jak jest 50 metrów nad nami, no to w żaden sposób nie skorygujemy i nie obrócimy tego pierścienia. Na szczęście jest tu taka biała linia, która zaznacza nam takie domyślne ustawienie filtra, które powinno po prostu robić robotę. I to też jest dobre, bo gdyby nie było tej linii i przekręcilibyśmy nieświadomie pierścień, to ciężko by było wrócić do tej pozycji domyślnej, a tak wiemy, gdzie ona jest. Od razu zaznaczę, że filtry z zestawu Flymore Combo od R2S nie są filtrami polaryzacyjnymi, więc to akurat można uznać za zaletę filtrów od Freewella. Filtry montujemy analogicznie jak te z zestawu z Flymore Combo, czyli obracamy przednią część kamery, zdejmujemy osłonkę i tak samo montujemy filtr, czyli pod kątem nakładamy go na kamerę i przekręcamy, tak jakby wkręcamy go. Dodatkowo pod spodem mamy dwa małe magnesy, które zabezpieczają, żeby filtr trzymał się na swoim miejscu. No i waga filtrów jest odpowiednio dobrana, więc nie musimy się martwić, że nasz gimbal będzie jakąś wykonywał dodatkową pracę. Według producenta te szkiełka są też pokryte jakąś specjalną warstwą kurzo i zadrapanioodporną, ale na ten temat się nie wypowiem, bo jest to cecha, którą bardzo trudno sprawdzić. Nie będę jeździł gwoździem po filtrach. Pora na sprawdzenie najważniejszej cechy filtrów, czyli jak bardzo filtr nie ingeruje w obraz z naszej kamery. Ustawiłem balans bieli w dronie na stałą wartość i to, co teraz widzicie, to są 3 obrazki. Jeden bez filtra, jeden z filtrem od DJI, a jeden z filtrem od Freewella. I co moim zdaniem filtry w zauważalny sposób nie wpływają na ostrość obrazu, ani na balans bieli. Nawet jeśli występuje minimalne odchylenie w stronę na przykład koloru zielonego, no to bez problemu poradzi sobie z tym nawet automatyczny balans bieli w dronie lub możemy to też poprawić w postprodukcji. No dobrze, czy warto zainteresować się tym zestawem filtrów od Freewella? Jeśli chcecie robić jeszcze lepiej wyglądające filmy, a kupiliście R2S w zestawie bez Flymore Combo i nie macie filtrów ND, no to myślę, że warto. Te wychodzą lepiej cenowo, bo w momencie nagrywania tego filmu taki zestaw kosztuje około 280 zł, a dla porównania filtry od DJI to koszt rzędu 350 zł. Warto je rozważyć też, jeśli często latacie nad powierzchniami, które odbijają światło, na przykład nad wodą, nad jeziorami. Czy to są jedyne filtry, które koniecznie musisz mieć? Pewnie nie, bo na rynku jest sporo innych producentów i oni też oferują swoje filtry ND, często taniej, często drożej. I sam nawet kiedyś kupiłem filtry ND do Mavica Mini z AliExpress i mimo, że czuć było, że to jest budżetowa opcja, to naprawdę sporo czasu spędziłem latając z tymi filtrami. Mimo wszystko uważam, że przez solidną jakość, dobrą optykę i sensowną cenę, no jest to opcja warta rozważenia. Tylko pamiętajcie o tym, co wcześniej mówiłem, jeśli latacie dla samej przyjemności z latania, albo jeśli chcecie sobie sporadycznie nagrać jakąś pamiątkę, to nie dajcie sobie wmówić, że potrzebujecie filtrów ND. Po co sobie uprzykrzać życie, a uwierzcie mi, że to jest irytujące, jak jest słońce. Wrzucam sobie jakiś filtr ND, wzbijam się w powietrze i nagle przychodzi chmura, robi się ciemno i ja albo muszę wrócić, żeby zmienić filtr na inny, albo po prostu zwiększam ISO i przez to pogarszam jakość mojego wideo. Ale dalej mimo wszystko używam filtrów ND, no bo to rozmycie ruchu warte jest zachodu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!